poprzednim filmiku z teoriami BTS, który możecie sobie zobaczyć tutaj, skupiałam się na początkach tej historii o tym, że Jin nie żyje, czyli na prologu, I Need You, epilogu i troszeczkę też na Run. W tym odcinku, w tym filmiku chciałabym się skupić głównie na tych dwóch szalonych teledyskach, jakimi jest Dope i Fire, które na pierwszy rzut oka nie wyglądają jak teledyski, które miałyby mieć jakąkolwiek teorię, bo jest choreo, jest wariactwo i tak dalej, aczkolwiek potem jak zaczynacie oglądać to w skupieniu, to się okazuje, że wszystko zaczyna nabierać sensu i BTS nie wydaje teledysków, które nie mają jakiejkolwiek ukrytej teorii, ewentualnie już wszyscy zwariowaliśmy i widzimy teorię nawet tam, gdzie jej nie ma. A poza tym chciałabym też wrócić na chwilę do Run i opowiedzieć Wam o większej ilości szczegółów, których wcześniej nie omówiłam, a które też są bardzo, ale to bardzo ważne, więc mam nadzieję, że Wam się spodoba. Pod ostatnim filmikiem było naprawdę dużo komentarzy i dużo wyświetleń, jestem bardzo mile zaskoczona i Wam za to dziękuję. Mam nadzieję, że następne części też odniosą taki jakby mały mój sukces, więc showtime! Tak jak już mówiłam, wrócimy na chwileczkę do Run i opowiem Wam o kilku szczegółach, które wydają mi się istotne, ale także mogą potwierdzić tą teorię o tym, że Jin nie żyje, ewentualnie o tym zatracaniu się jakby w tym złu reszty zespołu. Już na samym początku widzimy, jak V wpada do wody, co jest odniesieniem do tej jego próby samobójczej, ale także na przykład plusk lodu do picia Rapmona, to też w jakiś sposób właśnie odzwierciedla to wpadanie do wody, więc tak jak mówiłam, można się doszukać tej teorii dokładnie wszędzie. Jin z kolei znowu jest widziany z kamerą, czyli jakby chce zarejestrować te wspomnienia, żeby o nich pamiętał, żeby pamiętał o tym wszystkim, co że tak powiem, działo się z nimi, z jego zespołem, przez co razem przeszli i tak dalej, i tak dalej. Widać, że dla niego to jest bardzo, bardzo ważne. Jeżeli chodzi o V, to tu jest bardzo ciekawe, bo już widzimy w tym teledysku kolejny dowód na to, że Jin nie żyje, ewentualnie dowód na to, co przeczytałam z jednym z komentarzy w poprzednim filmiku i bardzo mi się spodobało. Może to oznaczać po prostu nie to, że Jin nie żyje, tylko na przykład to, że wszedł w tą dorosłość, więc oni tak czy siak go stracili, bo on przekroczył próg dorosłości i musi zacząć to takie tak zwane dorosłe życie, a oni nadal jeszcze są w tym etapie nastolatków, chłopców, jakkolwiek by to nazwać, więc to też może być dowód na to. Ale wracając do tematu, V obrysowuje kontur Jina sprayem w taki sam sposób, w jaki policja zaznacza miejsce, gdzie była ofiara. Jeżeli wiecie, o co mi chodzi, to dobrze wiecie. I później ta scena w sumie się powtarza już nie na Jinie, tylko jakby na jakiejś bramie czy cokolwiek innego, gdzie V jest właśnie z Rapmonem i też robi w podobny sposób, po prostu kształt człowieka odrysowuje sprayem. Nie tylko mogłoby to świadczyć o śmierci Jina, ewentualnie o jego po prostu straceniu, bo wszedł w dorosłość, czy jakkolwiek w ogóle jakąkolwiek teorię poważacie, ale może być też dowód właśnie na to, że V jest w jakiś sposób zły, co na swój sposób tak jakby można było zobaczyć w Blood, Sweat and Tears. Wspominałam już w poprzednim filmiku o możliwej śmierci J-Hope'a i Jimina, czy coś w ten deseń, ewentualnie jeżeli to by miało mieć związek z jego młodością, czy cokolwiek innym. To moim zdaniem Jimin odpada, bo on jest w 9-5 line, że tak powiem, i nie, po prostu nie. Nie mów wkroczyć w tą dorosłość, bo są jeszcze starsi od niego, więc dla mnie w tym przypadku ta teoria troszeczkę odpada, ale w każdym innym miałaby sens. Więc wspominałam o tym, wspominałam także o Jungkooku, który jako pierwszy wybudził się z tego transu i chciałby pomóc reszcie zespołu. I to naprawdę miało sens do momentu, kiedy wyszło Not Today, i Jungkook widział Jungkooka z bronią w ręku, więc dlaczego osoba, która ratuje innych, miała mieć broń w ręku? Więc wszystkie teorie nagle zaczęły wariować, aczkolwiek jeszcze nie doszłam do Not Today w tych filmikach, to będzie w następnych, więc skupmy się na tym, powiedzmy, że Jungkook wcale nie jest tym złym i nikogo nie zabił, więc wracamy do tematu. Podczas tego ataku szału, kiedy to właśnie Cookie próbuje powstrzymać Yoongiego, jakoś nad nim zapanować, on rzuca bodajże krzesłem i trafia w wazon z niebieskimi kwiatkami. Jak dobrze wiecie, niebieskie kwiatki pojawiają się w K-popie, w teledyskach bardzo, bardzo często, a niebieskie kwiatki są generalnie symbolem nadziei, co można oznaczać po prostu utraconą nadzieję. Z jeszcze ciekawszych takich momentów tego teledysku jest tak zwana impreza w łazience. Całe BTS wciąga Jimina do środka, na tą łazienkową imprezę i potem nagle zaczynają go tak jakby dla zabawy topić
w wannie, co może być zdecydowanie, a nawet musi być odniesieniem do jego samobójstwa w wannie. I to samo jeżeli chodzi o Vi. Vi też topią i to też się tyczy tego, że on skoczył właśnie w tym prologu do wody, ewentualnie do tych zdjęć teaserowych, gdzie był też pokazany w wannie. Co ciekawe, na drzwiach jest napisane wdech, wydech, oddychaj, co może mieć jakiś związek z tonięciem. Ja zauważyłam jeszcze w tych scenach topienia, że Vi nie ma butów. I co oczywiście może być odniesieniem w jakiś sposób do Not Today, gdzie buty były powieszone na drzewie, a buty powieszone na drzewie to jest symbol samobójstwa. I mamy kolejne potwierdzenie tej teorii. Skoro już jesteśmy przy temacie butów, to ciekawe jest to, że Jin jest jedynym, który je ma na zdjęciu teaserowym. Z takich momentów jeszcze wartych uwagi jest Rap Monster, który dmucha dmuchawiec, a dmuchawiec jest manifestacją wolności i ulotności życia. Ewentualnie w tym przypadku może być to ulotność życia, a może być to ulotność tej jakby młodości, bo przecież to o tą młodość też się w tych teledyskach rozchodzi. No i oczywiście ostatnia scena, kiedy to Jin jedzie samochodem, prowadzi ten samochód za członkami zespołu, aczkolwiek Jungkook idzie za nimi i się odwraca. I to jest taka scena dość znacząca, jeżeli znowu połączymy ją z Not Today, gdzie Jungkook ewidentnie co jakiś czas się odwraca i po prostu coś się dzieje. Wiecie, że coś się dzieje, ale to jest jeszcze do rozwiązania. Więc teraz przejdziemy w końcu do Dope'a, który jest bardzo ciekawy i myślałam na pierwszy rzut oka, że nie ma żadnej teorii, bo ten teledysk był zbyt normalny, oni byli po prostu przebrani i mieli choreografię. Jak się okazało, tych teorii było tam mnóstwo, a na pewno było dużo powiązań z całą resztą teledysków i do tej minionej historii. Jak się okazuje, każdy z tych zawodów miał ukryty sens i nawiązanie zarówno do I Need You, jak i do Run, co jest bardzo ciekawe i na pierwszy rzut oka nikt nie mógłby tego stwierdzić, tylko ARMY. Jungkook jest policjantem, czyli po prostu chce się jakby przeciwstawiać temu złu i temu wszystkiemu, co się do tej pory im stało i jakoś temu zapobiegać. Co znowu miałoby sens, gdyby nie Not Today i to mi po prostu rujnuje wszystkie możliwe teorie. Z drugiej strony Jin jest lekarzem i to jest bardzo ciekawy przypadek i moim zdaniem bardzo znaczący, bo on po prostu chce pomagać innym i chce ratować ludzi, żeby nie czuli już tego bólu i cierpienia, tak jak czuło BTS po jego stracie. Jimin. Jeżeli chodzi o Jimina, to mamy tutaj kilka jakby możliwości, bo do końca nie wiadomo, kim on tak naprawdę jest. Może być albo nauczycielem, może być pisarzem, ewentualnie może pracować w jakimś biurze. Ma bardzo dużo kartek, czyli po prostu pisze, co oczywiście może mieć związek z tym, że w tej wannie palił tą kartkę, ewentualnie może mieć też związek z tym, że on chce jakby pisać o swojej depresji, ewentualnie pisząc tworzyć lepszą rzeczywistość. Moim zdaniem najlepszym dowodem na to, że te zawody mają jakiś związek z I Need You i z Run i w ogóle z całą historią jest Suga, bo Suga ma na sobie mundur. Nie jest to byle jaki mundur, ja myślałam na przykład na pierwszy rzut oka, że to jest jakaś armia czy cokolwiek innego, ale się okazuje, że to jest oficjalny mundur koreańskich strażaków, więc to ma związek z tym, że Suga się podpalił. Jak już wiecie, Vi zabił swojego ojca, czyli dopuścił się morderstwa, a w Dope jest detektywem. A co robi detektyw? Rozwiązuje takie sprawy właśnie, sprawy morderstw, więc to jest kolejny dowód. J-Hope jest motocyklistą albo kierowcą wyścigowym, a w I Need You zemdlał na ulicy, więc już mamy bezpośredni związek z zawodem. Jeżeli chodzi o Rap Monstera, to tutaj znowu mamy mały problem z tym tak naprawdę, co się z nim dzieje, bo on ewidentnie ma na sobie mundur koreańskiej armii i to może oznaczać z jednej strony właśnie tę chęć prowadzenia normalnego życia, a każdy Koreańczyk musi odbyć obowiązkową służbę wojskową, albo z drugiej strony to może mieć związek z tą sceną na stacji paliw, kiedy to ktoś rzucił w niego pieniędzmi, żeby on je pozbierał, czyli traktował go bardzo źle, a będąc w armii, będąc wojskowym, ludzie po prostu będą odnosić się do niego z szacunkiem. Jeżeli chodzi o Dope, to już jest wszystko, ale te zawody są tak jakby oznaczane jako zawody ich marzeń i co chcieliby zrobić, żeby to życie było lepsze. Jeżeli chodzi o Fire, to jest to teledysk dla mnie i nie tylko dla mnie naprawdę bardzo szalony, z którego od razu dało się zrobić krak, do którego obejrzenia zapraszamy, aczkolwiek jest to teledysk o wejściu w dorosłość i jest oczywiście on wbrew pozorom połączony z całą historią, bo już na samym początku słyszymy Dope.
I tutaj potwierdzenie do tego, że to ma jakiś związek, że Dope też był ważny i że to wszystko ma jakiś sens. Zaraz potem widzimy Shugę, który przeskakuje płot, notabene płot identyczny jak ten w epilogu, a na tym płocie jest napisane youth, co oznacza po prostu młodość. Co może być potwierdzeniem właśnie tego komentarza, który przeczytałam i kilku innych teorii, na które się natknęłam i po prostu to jest widać nawet w tekstach, że oni po prostu piszą o tym, jak żegnają się jakby z tą młodością i wkraczają w to dorosłe życie i będą opowiadać, w sumie cały ten teledysk opowiada o tym, jakimi problemami będą się borykać w przyszłości i po prostu to idealnie to obrazuje. Jeżeli chodzi o tą czarną postać, to jest tutaj kilka opcji, bo niektórzy mówią, że to są problemy, niektórzy mówią, że to są hejterzy i ja osobiście nie bardzo lubię tą teorię o tym, że to są hejterzy, bo już nie róbmy z siebie takiej totalnej armii, ale z drugiej strony może być to na przykład zło, ewentualnie zła przeszłość. I moim zdaniem, jeżeli byłaby to ta zła przeszłość, to miałoby to największy sens, bo w momencie, kiedy Suga ściska dłoń tej postaci, ona zaczyna płonąć, co może oznaczać po prostu pożegnanie się z tą przeszłością, z tą złą przeszłością i powitanie czegoś nowego, czyli po prostu nowy początek. Tych scen jest tam dużo i niektóre są bardziej lub mniej szalone. Znowu widzimy na przykład, jak BTS prasuje Jina, co może być jakimś odniesieniem do tego, że on nie żyje, ewentualnie, że po prostu go stracili, bo oni go prasują, może oni chcą go przeprostować, może oni po prostu chcą go przeprasować i przeprostować, żeby wrócił do nich. Wszystko jest możliwe, pół żartem, pół serio. Natomiast jeżeli chodzi o Jungkooka, to widzi on płonący rower, który jedzie sam, a w tle na tej bramie czy innej ścianie, czy cokolwiek to było, jest napisane Lost River i to jest bezpośrednie połączenie z filmem Goslinga o tym samym tytule Lost River, który z ciekawości obejrzałam, bo chciałam właśnie zobaczyć, ile jest tych połączeń między BTS a Lost River. Być może wszystko kręci się właśnie wokół tego filmu i chciałam się o tym przekonać, przekonałam i byłam naprawdę w szoku. Ale wracając jeszcze na chwilę do BTS, ten płonący rower jest symbolem niebezpieczeństwa świata, a więc zło. Ale to niebezpieczeństwo świata może być także właśnie metaforą tej dorosłości, kiedy to wkraczamy w tę dorosłość i czekają na nas po prostu, czyhają na nas różne, najróżniejsze niebezpieczeństwa i problemy. A propos problemów, mamy tam także scenę, kiedy spada samochód, a ten spadający samochód może być właśnie symbolem tych problemów, które spadają na chłopaków, kiedy wkraczają w tę dorosłość i opuszczają swoją młodość. Tak jak już mówiłam, MV jest bardzo szalone i można doszukać się wielu symboli i połączeń z BTS, ale głównym ich przekazem jest gonienie za marzeniami i osiąganie celów będąc sobą. Po prostu dream, hope, keep going. Tak jak już wspomniałam, obejrzałam Lost River, chcąc znaleźć jakieś połączenia między BTS a tym filmem i o dziwo znalazłam ich naprawdę wiele. Może to dlatego, że zaczęłam oglądać ten film mając w głowie takie, muszę szukać jakichś symboli, muszę szukać czegoś, co ma związek z BTS i znalazłam naprawdę dużo. Gosling wzorował się troszeczkę na filmach Lyncha, które są właśnie znane z tego, że są bardzo skomplikowane, mają dużo teorii, wymagają dużo myślenia i po obejrzeniu obu, bo musiałyśmy obejrzeć Lost Highway Lyncha na studia i omówienie go, mam takie wrażenie, że BTS w jakiś sposób też może się na tym wzorować, po prostu chcą przykrzeć nam życie i nas zabić, zmuszając nas do myślenia i wymyślania miliona teorii, które wcale nie muszą być prawdziwe, bo tylko autor wie, co miał na myśli. Ale wracając do Lost River, film jest naprawdę skomplikowany i trudny w odbiorze. Wymaga myślenia i momentami może być naprawdę odrzucający, ale obejrzałam go całego i znalazłam dużo symboli. Już na samym początku znalazłam płot. Płot, identyczny płot, taki jak był w epilogu i taki sam jak był w Fire, na którym było napisane młodość, gdzie w Lost River bohater ucieka jakby właśnie przez ten płot, tak jakby przez ten płot, bo po prostu ten płot jest właśnie ułożony tak samo jak w epilogu, jak labirynt. Więc już mamy pierwszy odnośnik, na którym mogło, ale nie musiało wzorować się Big Hit. Co ciekawe, znalazłam właśnie kilka takich jakby bezpośrednich cytatów, które mogą mieć związek z teorią BTS i pierwszy z nich to jest: Nie da się oszukać śmierci, nie da się oszukać życia. I tutaj chyba naprawdę nie muszę tłumaczyć zbyt wiele, bo to samo przez siebie przemawia. Jeżeli chodzi właśnie o Lost River, czyli zaginioną rzekę, chodzi tutaj o zatopione miasto. Jedna z głównych bohaterek, opowiadając tę historię, użyła
stwierdzenia, że od tamtej pory nikt już nie jest taki sam. Co znowu można odnieść do BTS, gdzie po utracie Jina nikt już nie był taki sam i nie zachowywał się tak samo. Moja babcia tam mieszkała. Od tamtej pory nie jest już taka sama. Wszyscy się zmienili. To zatopione miasto to było po prostu chęć tworzenia przez mieszkańców tamy i było określone tam jako zostawienie przeszłości za sobą i nowy początek, co z kolei można właśnie powiązać z tą płonącą postacią Fire, czyli po prostu nowy początek, nowe życie. Lost River jest opowieścią składającą się z marzeń i koszmarów, ewentualnie takimi troszeczkę urojeniami chorego umysłu i iluzją, co może mieć bezpośrednie połączenie z BTS, bo spotkałam się z wieloma teoriami, gdzie było powiedziane, że to wszystko, co się dzieje w teledyskach, jest wymyślone przez chory umysł z iluzją. Jest wymyślone na przykład przez Jina, chociaż spotkałam się także z teoriami, że jest wymyślone przez J-Hope'a. Ponadto ten film jest opowieścią o odchodzącym i rozpadającym się na kawałki świecie, co znowu ma związek z BTS, bo jak sami dobrze wiecie, nic już nie było takie same i ich świat rozpadł się na kawałeczki. A poza tym w Lost River pod koniec filmu mamy scenę z płonącym domem, z domem w całym w ogniu, co znowu można przypisać jednej ze scen w teledysku BTS. To już koniec na teraz. Mam nadzieję, że Wam się podobało, że niektóre kwestie zostały rozjaśnione, niektóre teorie mogły być bardziej lub mniej wartościowe, ewentualnie może troszeczkę absurdalne i czekam, aż w komentarzach napiszecie swoje zdanie, ewentualnie swoje teorie i czy chcecie kolejny filmik z tej serii, bo zostało jeszcze kilka teledysków do omówienia, więc do zobaczenia.